Po słynnej akcji repolonizacji banków w latach 2015-2017 udział polskiego kapitału w polskim sektorze bankowym przekroczył 50%. Mimo to w naszym kraju nadal panuje błędne przekonanie, że jedynym polskim przez duże P bankiem, jak zresztą sama nazwa wskazuje, jest PKO Bank Polski. Z dzisiejszego odcinka dowiesz się, które banki są polskie, a które zagraniczne oraz kto ma w nich największe udziały. Opowiem też, jaka instytucja jest największa pod kątem zgromadzonych aktywów i jak wyglądamy na tle konkurentów z Europy. Ja nazywam się Bartosz Nowak i przybliżam Wam świat kredytów, liczb i finansów. Ile jest banków w Polsce? W Polsce działa ponad 500 banków, z czego zdecydowana większość to instytucje z rodzimym kapitałem. Na koniec 2023 roku aż 492 z nich stanowiły banki spółdzielcze, jednak ich łączny udział w rynku wynosi ledwie około 10%. Pozostałych 90% aktywów zgromadzonych jest w 30 bankach komercyjnych, czyli tych, które kojarzycie z reklam czy dużych oddziałów w centrach największych miast w Polsce. Z pewnością kojarzycie takie marki jak PKO BP, PKO SA, ING, Millennium, mBank czy Santander. O tym, że PKO BP jest polskim bankiem, wiedzą wszyscy, ale wbrew pozorom takich instytucji jest znacznie więcej. Banki komercyjne z polskim kapitałem. Po słynnej akcji repolonizacji banków instytucje z polskim kapitałem mają 55% udział w rynku, zaś banki zagraniczne kontrolują 45%. Dwa największe podmioty, których nazwy brzmią niemal identycznie, czyli PKO, są aktualnie kontrolowane przez Skarb Państwa. Poniżej zestawienie banków z polskim kapitałem. PKO BP, czyli Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski. Drugie PKO SA, czyli Polska Kasa Opieki. Alior, Bank Ochrony Środowiska, czyli BOŚ, Velobank, dawny Getin, Bank Pocztowy, Plusbank i BGK, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego. Kto jest właścicielem polskich banków? Wiemy, jaka jest narodowość kapitału, ale do kogo rzeczywiście wymienione banki należą? Skarb Państwa bezpośrednio jest właścicielem większościowym takich banków jak PKO Bank Polski czy BGK. Alior i PKO SA, jeszcze niedawno będące w rękach instytucji zagranicznych, stały się polskimi bankami po przejęciu kapitału większościowego przez PZU. Polski gigant ubezpieczeniowy posiada aktualnie ponad 44% udziałów w Aliorze i prawie 50% w popularnym PKO z żubrem. Pozostałe banki znajdują się w rękach prywatnych inwestorów krajowych lub różnych instytucji i funduszy, w których dominującym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Dokładny akcjonariat poszczególnych banków publikowałem w artykule na blogu, do którego link znajdziesz w opisie filmu. Zagraniczni właściciele banków działających w Polsce. W wyniku konsolidacji rynku, czyli wzajemnego przejmowania się poszczególnych instytucji, z Polski wycofało się kilka jeszcze niedawno popularnych banków, takich jak Raiffeisen, Deutsche Bank, Nordea, GE Money czy Eurobank. Mimo wszystko mamy tu nadal prawdziwą różnorodność i wiele zagranicznych instytucji finansowych z różnych krajów. Jakie banki zagraniczne działają w Polsce? Francja, BNP Paribas i Crédit Agricole. Niemcy, mBank należący do Commerzbanku i Volkswagen Bank. Hiszpania to Santander i Santander Consumer Bank. Wielka Brytania, Nestbank, Revolut i HSBC. ING należący do grupy Nationale Nederlanden z Holandii. Millennium z Portugalii. Bank handlowy z USA należący do grupy Citi. Toyota Bank, jak łatwo się domyślić, bank japoński. Ikano, czyli szwedzki bank należący do grupy IKEA. Ion Bank z Belgii oraz Bank of China, oczywiście z Chin. Jak to wygląda w innych krajach? Mimo różnorodności, większość sektora bankowego jest skupiona w bankach z polskim kapitałem. Ich przewaga jednak jest niewielka. Dla przypomnienia, stosunek wynosi 55% do 45% udziału w rynku. Jak pod tym względem wypadamy na tle innych państw Europy? Okazuje się, że w rozwiniętych gospodarkach europejskich rynki finansowe zdominowane są w większości przez rodzimy kapitał. Niemcy około 90%, Francja, Hiszpania, Włochy czy kraje skandynawskie ponad 80%. Trochę mniej w Wielkiej Brytanii, jednak rodzimy kapitał również kontroluje tu prawie 70% rynku, podobnie jak w Holandii. Dlaczego więc w czasie repolonizacji banków było tak wielu przeciwników mówiących, że tworzymy sektor bankowy, który będzie sterowany przez państwowe molochy?
Nieco inaczej wygląda sytuacja, jeśli porównamy nasz udział z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej. O ile w Austrii udział procentowy rodzimych banków to nadal ponad 70% rynku, to jednak w pozostałych państwach regionu wygląda to już inaczej. Węgry około 60%, Czechy 40%, Słowacja jeszcze mniej, między 30 a 40%, nie wspominając już o Rumunii czy Litwie. Największe banki w Polsce pod względem aktywów. Wiemy, jak wygląda procentowy udział rodzimego i zagranicznego kapitału, ale jak przedstawia się sytuacja, gdy spojrzymy na poszczególne instytucje? Poniżej zestawienie największych banków w Polsce pod względem aktywów według stanu na koniec 2023 roku. Pierwsze miejsce oczywiście PKO Bank Polski z aktywami na poziomie 497 miliardów złotych. Drugi PKO SA 317 miliardów złotych. Dalej Santander Bank Polska, ING Bank Śląski i piąte miejsce mBank. Kolejne BNP Paribas z aktywami na poziomie 131 miliardów złotych, Millennium, ósme miejsce Polski Alior, Citibank Handlowy i dziesiątkę zamyka Crédit Agricole. Największe banki w Europie. Jak wypada Polska? Okazuje się, że bezkonkurencyjny na rodzimym rynku PKO Bank Polski na koniec 2023 roku awansował do pierwszej 50 największych banków w Europie pod kątem posiadanych aktywów. Z wynikiem 115 miliardów euro został sklasyfikowany na 50. miejscu. Jak wygląda czołówka? Na pierwsze miejsce awansował brytyjski bank HSBC, który z wynikiem 2,6 biliona euro wyprzedził dotychczasowego lidera, czyli francuski BNP Paribas. To wynik przeszło 20-krotnie wyższy od osiągniętego przez polskiego giganta. Kolejne miejsca w rankingu zajmują Crédit Agricole, Santander czy Barclays. Co ciekawe, zaledwie 9. miejsce aktualnie zajmuje niemiecki Deutsche Bank, który jeszcze 5 lat temu był numerem 1 na starym kontynencie. Link do źródła znajdziecie w opisie filmu. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli chcecie być na bieżąco ze światem kredytów, liczb i finansów, zapraszam do śledzenia mojego bloga finansowyogar.pl i subskrybowania kanału. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!